Czezianku, Witam. ty dzisiaj na galowo, a ja delikatnie na roboczo. Galowo. Ty na roboczo, bo kosiłeś. Kosiłem i kosiłem u siebie, dlatego też na roboczo. Bo normalnie jak jeździliśmy w te pokazy, no tak starałem się delikatnie ubierać, nie? No ale dzisiaj robiliśmy To tutaj gdzie akcję byliśmy kukurydzy. dzisiaj? Gdzie byliśmy dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy w powiecie szamotulskim, gmina, chyba Ostroluk to jest, o ile się nie mylę, albo Szamotuły. To jest takie Na na pograniczu. skraju, dokładnie. Kosiliśmy dzisiaj 2 pola, około 5 hektarów kukurydzy. Łącznie z przejazdem. Robiliśmy też live'a z tego koszenia, więc tak jeżeli jest, chcecie przejazdu. zobaczyć sobie, jak wyglądało to koszenie na tych polach u Ciebie, no to w tym momencie zapraszam do zakładki na żywo i tam będzie na pewno zgrany live już. Tak jest. Byliśmy w kombajnach. 3 godziny ponad live'a. Tak jest. Ale kosiliśmy chińskimi kombajnami Aupax z przystawką chińską i przystawką włoską. Dokładnie. Capello. I jaka wilgotność była? No na początku wjechaliśmy na pierwsze pole, takie duże, które planowaliśmy dzisiaj kosić. No i okazało się, że mamy wilgotność na poziomie 40%. I ona z tego co wiem chyba teraz spadła do 36, 35. No czyli, tam delikatnie czyli spadło. wolne osuszanie Ale jest. uciekliśmy z tego pola, mieliśmy kukurydzę siane wcześniej, ale też dalej od gospodarstwa. No i przejechaliśmy, okazało się, że mamy 30% na tamtym polu. Spadło do 28, teraz 26, więc udało się to wykosić, te 5 hektarów, ponad lekko 5 hektarów. Bo teraz tak, z tego co ja wiem, no to na tamtym polu co planujecie zrobić z kukurydzą? Plan był taki, że mogliśmy ją skosić na kiszonkę. Tak było wstępnie planowane. Poświęciliśmy inne pole na kiszonkę. Troszeczkę tam zrobiliśmy takie małe fikumiku. No i tą kukurydzę docelowo skosiliśmy na ziarno, która już jest w tym momencie na skupie. Ciężarówka Teraz z tego pola, wraca. bo z tamtego dużego pola, które będziemy... Tak. Tamte duże pole na razie czeka wstępnie na środę chyba, bo taki jest termin odbioru. A to co dzisiaj to już jest na skupie, a reszta jest bardzo czubaty Bergman. I jeszcze troszkę nam czyli, zostało w zbiorniku. Tak mówisz, tutaj na tym kawałku, gdzie teraz stoimy, to było 1,8 hektara, tam 1,8. było 3,2 około, więc, O, 3 hektary, nie? Więc Tam jest taki powiedzmy, że- ogródeczek, to tego bym nie liczył już tam. że 5 hektarów wyszło. Jaki plon tak mniej więcej Powiem szacujesz? tak, dopiero dojedzie tam ta ciężarówka druga z tego pola, to będziemy mogli to mniej więcej powiedzieć, no na pewno około 10 ton, nie? Czyli na jakiej klasie? Tam mieliśmy 3 B, 4, tutaj mamy też 4 klasę, kawałek trzeciej gdzieś tam glinki takiej. Czyli Taka powiem, normalna gleba na nie najgorszy kukurydzę, plon. nie? Nie najgorszy plon, jeżeli chodzi o to. Ty jeździłeś dzisiaj, Swoim kombajnem, że tak powiem. Ha, Wyrwałem ale to Damianowi planujesz coś może, czy... Wyrwałem Damianowi tą GV-kę z powrotem. Nie podbieraj mnie tutaj. Ty co nieco wiesz więcej. Tak, kosiłem z przystawką chińską. Nie widać różnicy między ścierniskiem po Capello, które jest używane tak naprawdę, Tak, a no, nową do przystawką tego dojdziemy chińską. za chwilę. Tak jest. Ale jak Ty możesz po tym wieloletnim doświadczeniu w tych przystawkach, w tych kombajnach to określić? Ja widziałem delikatnie dłuższe frakcje, wiadomo, tutaj mamy 2 noże w Capello, są 3 noże. Inaczej, Ale jak ty to możesz na określić? pewno delikatną różnicę widzę, jeżeli chodzi o ściernisko, to ściernisko jest zadowalające przy obu przypadkach. Widzę różnicę przy 3 nożach trochę, jeżeli chodzi o liście, O długość resztki, łodygi o resztki pociętej. i długość, Tak, to jest to, o długość czym łodygi mówiłem. pocięcia, więc tutaj ta różnica jest delikatnie widoczna, ale jeżeli chodzi o samo pole, ona się nadaje, można powiedzieć, bezpośrednio już do talerzowania. No kosiliśmy bardzo nisko, no kosiliśmy dość nisko, że tutaj wygląda to mega ładnie. No sam widzisz, że tej masy naprawdę nie ma tutaj dużo. Tak, właśnie. I to jest plus. Tutaj na live'ie bardzo dużo ludzi zwracało uwagę, że wydawałoby się, że ta kukurydza jest niska, ale ona i tak te 10 dała. No sam widziałeś, jakie były duże kolby i te kolby były często, praktycznie zawsze po 2 na kukurydzę, chociaż niektórzy mówią, że lepiej jedna, ale bardzo duża, dobrze wypełniona. Ale z tego co czasami rozmawiam, czasami się zdarza, że nawet i trzecia kolba zaczyna się wykształcać, w Dokładnie. zależności oczywiście od FAO kukurydzy, od tego, kiedy została posiana, bo tutaj Ale ta trzecia ewidentnie- kolba nam troszeczkę zaniża tą gęstość Tak tej jest. kukurydzy i to jest tak nie do końca pożądane. Ale to się zdarza, dlatego mówię, że to się zdarza, bo zauważmy, że w tym jakby okresie, czyli w tym roku mamy tak, że ten siew jest bardzo ważny. Tak, Bo w zależności od schody tego- były bardzo ciężkie ogólnie kukurydzy, było mega sucho. Kiedy posialiśmy kukurydzę, No bądźmy kilka szczerzy, dni później przed bardzo mocny deszcz, który ją przyklepał, ale na szczęście jak ja patrzyłem na kukurydzę w czerwcu, no to byłem załamany. tragiczne były te Byłem kukurydze. załamany, bo ona nie... Do kolana, Do kolana była. dosięgała, a normalnie 20 czerwca to już powinna być kukurydza spokojnie do pasa i ona już powinna być w fazie tej wzrostu, żeby to uzyskać ale potem przyszła bardzo fajna temperatura. Bardzo fajnie. I opady, często opady. więc Przelotne. ona nadrobiła ten miesiąc straty, można powiedzieć, w kolejny miesiąc. Bardzo szybko nadrobiła tę stratę. Ale my
zaczęliśmy mówić o przystawkach, ale tak naprawdę przezbrajaliśmy też kombajn klawiszowy dość mocno na tą kukurydzę. Tak, w przypadku przezbrojenia tutaj przy kombajnie, przy którym stoimy, wymieniamy całkowicie klepisko. Nie będę ukrywał, trzeba odjechać całą gardzielą. A to nie Ale jest jakiś tam to jest problem, bardzo nie? proste, bo tam są tylko dwa stworzenie, które sobie odbieramy i Już nasza ciężarówka. już patrzysz, Jedzie. widzisz, że jedzie. Zaraz będzie Przemek mógł się wykazać, jak wysypie to na tą ciężarówkę z tego Bergmana. Ciekawe, czy ruszy ten wałek w ogóle. Ruszy. Bergman, no proszę Cię. Dobra, wracamy do kombajnu. Wracamy do kombajnów. Więc przezbrajamy, wymieniamy klepicho. Na pewno musimy też zabudować bęben, żeby tam kolby Osłonić go. żeby się nie trafiały. A mamy jakiś fartuch na wytrząsacze? Jak to jest, wygląda? musi być, bo tak naprawdę jeżeli byś nie założył fartucha, No to oczywiście wszystko wyleci tyłem. wyleci tyłem i będzie bardzo mocno uderzać te wytrząsacze, więc też może uszkodzić wytrząsacze. Wiadomo. Więc tak naprawdę głównym przezbrojeniem na kukurydzę. Zdarza się też, że w kombajnach różnego rodzaju jest także jakaś przekładnia redukcyjna. Tutaj akurat nie stosowaliśmy nic. Nie stosowaliśmy. Obroty około 500, 420, 440 dzisiaj trzymałem. więc Ta kukurydza bardzo łatwo się też omacała. omacała, więc tutaj nie było problemu. I mamy wyjęte też dolne sito. Bo właśnie nie wiedziałem, bo wiedziałem, Mamy wyjęte? że w rotorze jest wyjęte. Jest wyjęte dolne sito, górne mamy otwarte dość mocno, więc nie tutaj zmienialiśmy tego na sito kukurydziane. nie zauważyliśmy jakichś znacznych strat z tyłu, więc... Idziemy do Capello, bo tam jest ciekawie. Więc oczywiście, jeżeli chodzi o jeszcze przezbrojenie nawet dalsze, no to rotor to się rządzi innymi prawami. No tu w kombajnie tak naprawdę nie robiliśmy nic. Tak, nie robiliśmy nic, bo z tego co się dowiedziałem, tam klepisko ma i tak czy siak odstęp pomiędzy Tak. raszkami, czy tam około Odpowiednie też szczelina, 15 nie? mm, więc spokojnie kukurydza daje radę być wymucona. Ale tak jak mówisz, przejdźmy teraz do przystawki. Tutaj mamy przystawkę Capello Używaną. Zacznijmy od tego, że Tak. jest przystawka używana z roku. 2.18. A skąd mamy taką przystawkę używaną? Taką przystawkę używaną mamy od klienta, który zostawił nam w rozliczenie, bo brał inną maszynę u nas w firmie. Tak też. No proszę. Tak, Bo to mamy przystawkę piątkę, sztywną. tak, piątka sztywna, tylko ona była do Megi 203 wcześniej. No ale jak ona chodzi przy chińskim kombajnie No i teraz? była do Megi 203. Mówię Ci z ręką na sercu, Ale te napędy, to wszystko tam pasowało? inaczej, no nie pasowało, więc dlatego trzeba było też, tak jak przyzbraliśmy kombajn, tak samo trzeba było przygotować, nazwijmy to na szybko, przystawkę do zbioru. No ale te przystawki są bardzo, bardzo fajne pod tym względem, mocno Tak. kompatybilne, nie? One są bardzo uniwersalne, jeżeli chodzi o przyzbrojenie, bo tutaj została wykonana płyta chwytająca, czyli ramka, nazwijmy to w skrócie, którą podjeżdżamy do gardzielą. Były przerobione napędy tak, żeby pasowały, bo oczywiście wiadomo, klasy, jeżeli chodzi o Megę i ten mają wyjście górne napędowe, tutaj mamy takie pośrednie trochę zrobione wyjście wałka napędowego. Bardzo prosto można było to z boku ustawić na napędach. W tym momencie w przypadku piątki jest to napęd hermetyczny w smarze. Tam jest normalnie łańcuch, który chodzi i no tak naprawdę raz w sezonie trzeba otworzyć okno rewizyjne, dorzucić trochę smaru i można jechać dalej. Jeżeli chodzi o obsługę codzienną takiej przystawki, bo to też jest może ważne, w przypadku Capello, to w przypadku piątek, na razie jesteśmy przy sztywnych, no to tak naprawdę mamy dwie kalamitki smarujące tutaj na każdym rzędzie, na każdym zestawie tnącym. Przysmarowujemy je codziennie, co 10 godzin się mówi, czyli innym No, słowem czyli codziennie. Nikt nie będzie po 2 godzinach stał następnego dnia i to smarował. nie? Dokładnie, więc przeważnie przed wyjazdem się podchodzi z tawotnicą, tam się wciska delikatnie trochę tawotu i można jechać. To przezbrojenie tej przystawki do obojętnie jakiego, to nie tylko chodzi o chiński kombajn, ale każdy Tak. inny zachodni, czy nawet polski, bo i nawet do Bizona to dostosowywaliśmy. Oczywiście i może taka przystawka jeszcze w tym roku będzie pokazana na... Raczej na pewno będzie pokazana na naszym kanale. Mówię być może, bo pogoda jest zawsze zmienna, Akurat tam będziemy starać się mocno żeby pojechać. była, ale to w późniejszym terminie. Tak jest, na pewno w listopadzie. Jeżeli chodzi o, tak, mówię o ekonomiczności i to jest mega fajna sprawa, bo wybierając taką przystawkę, nawet jeżeli zmienisz kombajn, to niedużym nakładem kosztów jesteś w stanie sobie... Czyli kombajn sprzedajemy, przystawka zostaje, przezbrajamy. Dokładnie, no gotowe. chyba, że wybierasz kombajn większy i chcesz przystawkę szóstkę i robisz to, co zrobił klient. Oddał nam w rozliczenie mniejszą przystawkę, żeby wziąć większą. Trochę uchyliłem na mianku miejsca serwisowego tutaj. Tak, jeżeli Co tu chodzi... widzimy? łańcuchy, które są napięte. Tutaj mamy trochę niestety brudu, ale jest śruba od napinacza. Napinamy sobie, to są jakby zauważysz, że o dziwo, to są zębatki kompozytowe także. Kompozytowe. Czyli tak jak tutaj te całe dzioby, to wszystko Tak, jest... to wszystko jest tutaj, ta zębatka przednia, bo tylna jest metalowa, ale zauważ, że
jak cicho pracuje ta przystawka. To jest taki plus i też kompozyt tak mocno nie chcę nazwać tego słowa żre, ale nie niszczy łańcucha, bo wiadomo, że Czyli trwałość łańcucha jest o wiele większa. widzisz, że nie pracuje to w hermetycznie czystych Tak warunkach jest. A z wszystko. takich smaczków, co zauważyłem, siłownik gazowy, który utrzymuje nam cały ten dziób. Tak, żeby sobie I zobaczyć. tak naprawdę bardzo proste tutaj zamykanie, otwieranie tego. Ciach. Zamykamy klamrę. I to Jest. wszystko. Głowica trzynożowa, tak jak wspomnieliśmy. Oczywiście noże są dwustronne, czyli tu już widziałem, już nie chciałem mówić, ale Obracamy widziałem, je trzeba na je naszym obrócić sorry. sobie, żeby ostrą krawędzią zaczęły kościć, czyli można przedłużyć sobie żywotność. No i zobacz, Janek, bardzo fajna rzecz do transportu. Składamy, Tak. rozkładamy, tak naprawdę. I to mówimy o przystawce minutka. sztywnej, ale to nie jest... Nie tylko Capello produkuje przystawki sztywne, bo wszyscy wiemy o tym, że są też przystawki, które są składane. I mówimy No za tu- tobą też jest przystawka sztywna, chińska. Tak, sztywna chińska. Jeżeli chodzi o przystawki, w ogóle całe portfolio, no to mamy przystawki składane, sztywne i to teraz mówimy o wielkościach. No to tutaj mamy 5. To jest najmniejsza, czy czwórki też mamy? Mamy czwórki. Mamy 4, bo z tym bizonem będzie 4. Czwórki, piątki, szóstki, ósemki, dziesiątki, 12, 16 i 18. Kończymy. Kończymy na 16 na chwilę obecną. Oczywiście były tam, są robione większe. Dobra, ale te większe przystawki, one są składane, czy one są jeszcze I transportowane możesz- na wózkach? Możesz to tak i tak sobie wybrać. Mówimy, O. zostańmy na ziemi na razie, czyli Okej. mówimy dziesiątki, 12. Dziesiątki, 12 mogą być sztywne, mogą być składane. Co najważniejsze jest to, że w przypadku składanych maszyn, no to tutaj jak w 6 i 8 mamy szerokość transportową przystawki 3 metry, tak przy 10 i 12 ona się zwiększa, bo 12 jest jakby bazą jest 6 i nakłada się druga połowa na nią, czyli mamy wtedy około 4,5 metra szerokości transportowej. W przypadku 10 jest to 5 i się nakłada na siebie, więc mamy w tym momencie około 4 metrów transportowych i to jest bardzo ważne, bo często rozmawiam z klientami, ale potem klient mi mówi, jego kombajn i tak w tym momencie ma 4 metry szerokości i to nie robi, bo i tak musi mieć zgłoszenie na przejazd i tak musi pojazdem wolnobieżnym jechać. Aczkolwiek bardzo często też sztywne przystawki tych większych jakby rzędowości są, bo prosto odkładają sobie to na wózek po prostu i No wiadomo. jadą dalej jak zwykły header. Dzięki, Janku. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Na razie. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.